Ktoś pewnie teraz rzeknie: oh mein god, kolejny nowy Mercedes u Petrolheada na kanale, bo nowego Merca nie było już u Petrola tak dawno, no z kilka dni. Ale to tylko pozory. Bo dziś będzie naprawdę tradycyjnie, już tradycyjniej, tak w świecie motoryzacji chyba nawet się nie da. Lecimy spotkać się z Tomkiem z Old Merc Garage. No a jak Old Merc Garage, no to wiadomo, że będzie oldschoolowo. Jeśli jesteście entuzjastami motoryzacji, no to z pewnością kojarzycie temat starszych Mercedesów, które przejechały 1 000 000 kilometrów, a nawet więcej. Mercedesów, które może nie jechały szybko, ale za to zawsze. A jeszcze jak mowa o starszej niemieckiej taksówce, takiej prawdziwej, nieruszanej, sprawiedliwej. Prezentacja takiego egzemplarza, no to swoją drogą, no bo w tym przypadku to nawet można tutaj kilka minut rozmawiać o zapachu, jaki jest w takim samochodzie. Ale gdyby taką niemiecką, prawdziwą, starą taksówkę zmierzyć raceboxem, może zmierzyć wyciszenie. 12 seconds later. Dziś fajna pogoda, to z Tomkiem uznaliśmy, że spotkamy się w plenerze. O, sztywniusiu. Jest Mercedesik, stoi, proszę bardzo, jaki dziad. Z Tomkiem już się wcześniej widzieliśmy, ale specjalnie dla Was się przywitam. Siema Tomku. Cześć, Siema. Cześć. I proszę bardzo, taka 123. Jeśli chodzi o ten samochód, no to jest to po prostu projekt. Nazwa projektu Classic Taxi. Będzie projekt robił Tomek z naszym wspólnym kolegą Filipem. Możecie śledzić kanał Old Merc Garage i będą tam wrzucane filmy, właśnie aktualizacje wszystkie, jakie są po prostu etapy projektu, co zostało zrobione i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to będzie takie from zero to hero. Czy to jest zero takie, czy nie? Tak, jest słabo. Jest słabo? Jest Nie słabo. wygląda tak źle. Wczoraj poprawiałem tylne hamulce na dzisiejszy wyjazd i zdjąłem tylne koła. Jest słabo, nie ma co ukrywać. Nie ma progów, nie ma podłużnic, nie ma tylnych nadkoli zewnętrznych. Nie I no, tak coś tam dalej. ma, coś się trzyma. Ja ogólnie dzisiaj specjalnie przyjechałem swoją A-klasą, by zrobić po prostu takie, by te auta dwa po prostu obok siebie zestawić. Ogólnie oba to Mercedesy, ale totalnie inne segmenty, totalnie inne epoki, totalnie inne osiągi. Wszystko jest tutaj. Ten samochód ma, no jeśli chodzi o przebieg, ile tutaj mniej więcej jest? Licznik wskazuje 173. I jeden w pamięci. Natomiast ja uważam, że to jest przynajmniej jeden w pamięci. Sprzedawca się zarzekał po stanie wnętrza, że to jest 173. Wyjaśniłem mu, że gdyby to było 173, auto było jak nowe, nie? Wnętrze jest w dobrym stanie, niemniej jednak jest, moim zdaniem jest 1 100 000, nie? 170, 1 200 000. No ciekawe, Niemiec jakiś by taksówką jeździł. Który rok? 81 rok, druga seria. Druga seria, ok. Ja 300 miałem diesel. trzecią serię, 83. Tak. Możecie sobie obejrzeć mój kanał, jakie miałem samochody. To był taki, się pojawił u mnie dziad. Ja go nazywałem dziad. Tomek zresztą widział ten samochód i też przy nim robił. Ładny samochód, to był Tak, ładny to było stan. bardzo, bardzo przyzwoite 200D. I tutaj mamy 123 300. 300D. Także 88 koni mechanicznych, jako że to jest druga seria. W pierwszej było 80. Tak. Czy 82? 80. 80. I 172 Nm. No i co, ogólnie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, a później skoczymy na jazdę próbną. Siądę tutaj za kierownicą. Zmierzymy auto raceboxem, ile ma do setki. Deklaracja producenta 17 i 6 sekundy jakoś, także 10 sekund lepiej niż 200D. Też by się przydało zmierzyć może wyciszenie. Przed i po remoncie. No właśnie, Całkiem myślę, ciekawa- że to będzie bardzo ciekawe przed i po remoncie, skoro tutaj parę dziurek się znajdzie. Mogę Czyli? Ci pokazać. No co tu, jakieś zastrzeżenia? Tak, tu zapraszam tutaj, zamknięcie tylnego progu. O matko święta, faktycznie jakaś myszka to wygryzła. Ogólnie W123 to samochody absolutnie, no takie bezobsługowe, solidne, więc nie trzeba tutaj, ja to myślę, że to nie jest wina samochodu, tylko mysz po prostu wygryzła. Najważniejsze, żeby zapalił, nie? Potem No właśnie. Tak, ogólnie to są samochody takie, że buda jak wygląda, tak wygląda, ale silnik i tak ją uciągnie po prostu. Tu jest Ogólnie faktycznie te samochody były... Czekaj, to ja zobaczę tylko. O kurczę, tutaj jest... Aż się oparłem. Uważaj, Też bo muszę wpadnie. uważać, żeby nic nie odpadło.
Ogólnie co, 123 faktycznie robisz Mercedesy starsze i tak dalej, 123 faktycznie zasługuje na miano takiego mega solidnego samochodu i tak dalej? Myślę, że można to Raczej tak. w tych kategoriach uznać. Trzeba by rozwinąć ten temat, bo dla mnie to jest kapsuła czasu, pewnie sentyment z dzieciństwa, ale ona miała na tyle dobry przeskok technologiczny, że moim zdaniem nie odstaje zbytnio od 124, a największy przeskok technologiczny był, jak ja miałem 110 i przeskoczyła na 115. To był dosłownie 180 stopni, zupełnie inny samochód. Ten samochód, pomijając wypas, zupełnie można na co dzień jeździć, ale wtedy bym wybierał albo 240D, albo jakąś benzynową wersję z gaźnikiem. Okej, no tak, diesla ja pamiętam też, że bardzo tak, ale to później sobie omówimy wrażenia z jazdy. Oryginalna Tak. niemiecka taksówka. Taka prawdziwa, która ma ponad 1 000 000 kilometrów przebiegu. Nie była ona ruszana. Ja widzę tutaj delikatne, może dosłownie ze sprawy jakieś zapraweczki ktoś tam robił, Nie, żeby nie. to po prostu... Nie. Sądzę, że w latach 90. była cała poprawiona poza dachem. Aha, już wszystko- była nawet poprawiona ale i to troszkę... Wszystko jest w granicach tam 200 mikronów. Aha, czyli A powiedzmy dach jest 100, więc lakierowanko. no to był taki powszechny schemat odświeżania u Niemców w latach 90. A i to nawet u Malowali Niemców jeszcze. Tak sądzę, nie? Bo potem auto przyjechało do Gorzowa. W którym roku mniej więcej? Wydaje mi się, że w 14, o ile dobrze pamiętam. Całkiem długo była na niemieckim rynku. Okej. Jeździł nią jakiś człowiek, który musiał dbać o nią technicznie, bo jest naprawdę fajnie. Tak, silnik tutaj posłuchamy sobie później, naprawdę ładnie chodzi. Natomiast podejrzewam, że blacha była gwoździem do trumny. No, ale trzeba przyznać, to jeszcze powrócę do tego pana, który sprzedawał ten samochód, że ten wóz ma 170 000 kilometrów realne, że się zapierał, to jest mega ciekawe. W ogóle czemu, Tomku, kupiłeś ten samochód? Tylko konkretnie chodziło Nie, o projekt, czy... Racjonalnego powodu nie ma tego zakupu, natomiast sentyment jest zawsze od małego, kiedy to jeździło się opierając o 2 tylne fotele na tylnej kanapie siedząc i No pewnie. stąd się pamięta te auta. Natomiast jak przyjechałem obejrzeć ten samochód i zobaczyłem, że to jest kompletne taksi, którego w przeszłości nikt nie ukrywał, czyli Mhm. nie wiem, najdrobniejsze podłączenie koguta, alarm pod kierownicą. Kogut jest oryginalny? Kogut jest oryginalny, ale dokupiony Mhm. już przeze mnie. Nic, co było taksówką, nie zostało usunięte. Tak jak widzisz tutaj podłączenie, to Mhm. było. I to jest oryginalne OM. Tak, to jest oryginalne, Okej. tak było. Deska była, konsola środkowa była. Proszę bardzo. Schowek na boku kierowcy zamykany jest. Tam boczek z wielką popielniczką jest. Proszę, to jest ten tutaj Tak, taki to działa. alarm jakby, To jak działa, kiedyś, no. a potem wam pokażemy mniej więcej. Te boczki tutaj. Osłona, żeby nie kopać boczków. To jest aluminiowe, takie, Tak, to jest takie oryginalne. aluminium. Tutaj Ta mamy duża popielniczka. MBT-ksiki, Tak. które faktycznie ładnie się zachowały. To jest zaskakujące, proszę. To jest jakość tych MBT-ksów. Co ktoś powie, że to nie jest oczywiście tam jakaś skóra prawdziwa, że cerata. Zobaczcie, jak to wygląda. No po kilku latach eksploatacji. Totalnie oryginalnie, jeśli chodzi o wszelkie biżuterię. Lampy z przodu według winu wychodzą. Proszę bardzo, Tomkowi chodzi o lampy. W ogóle pierwsza sprawa, że tu są okrągłe lampy, mogły być jeszcze takie kwadraciaki. Ja w swoim miałem kwadraciaki, no bo była to 3. seria. W drugiej i pierwszej serii to chyba tylko 280 miały. I wszystkie kupę. A i wszystkie coupe i wszystkie 280. Też zderzaki tu były inne, bez tego całe były chromowane. Ale to też tylko 280 i też tylko kupę. Tak, dokładnie. W tej kamerze to myślę, że widać. Hella i Bosch robiło kierunkowskazy do 123 i różniły się one barwą, normalnie jak ja w swojej miałem właśnie, nie pamiętam już czy Helle czy Boscha. Bosch był bardziej czerwony. Oto miałem Boscha i szukałem właśnie, bo jeden był pęknięty, no to ciężko było. Heli kupiłem jeden, to w ogóle nie pasował. To wszystko się tutaj według winu nawet zgadza, właśnie nawet z taką firmą. Nie mam tylko Proszę, aktualnie. Dumnie.
aluminiowych felg, które też wychodzą z rozkodowania winowego. Mercedesiarze będą wiedzieli, o jakie Typowe felgi baroki. chodzi. 14 cali barok. Baroki. No, tutaj proszę jakaś delikatna Szkoda. kolizyjka. Ale ten zderzak się tutaj Nie, trzyma zderzak normalnie jest, grubo. Zderzak jest ok. Mhm. Wyskoczył z zaczepu. No tutaj jest troszeczkę chyba lepiej niż z No tyłu. jest. Fartuchy akurat z przodu nie są zupełnie skorodowane do uratowania. Mhm. Podłogi do wymiany, progi do wymiany i tak dalej, ale to zobaczycie pewnie jak rozbierzemy, to będzie wszystko widać. Tak, będą relacje kręcone, tak jak ostatnio oglądaliście z Polonezem film. No to myślę, że podobne filmy będzie można właśnie na kanale Old Merc Garage za jakiś czas zobaczyć, no bo projekt w zasadzie już rusza. No właśnie, bo tak rozmawialiśmy, jak ja Poloneza u Tomka robiłem, jak Tomek robił właściwie Polonezami, no to właśnie tak od słowa do słowa pogadaliśmy, że taka 123 będzie robiona oprócz Czerwonej Świnki. 2 projekty, które równolegle będą szły, ale Czerwona Świnka no to po prostu bez jakiejś spiny czasowej, no tutaj szybciej. I właściwie to za chwilę ruszacie z tym projektem, a ja pomyślałem, że może ten samochód właśnie taki nieruszany nakręcić, jak to po prostu wygląda tak realnie, takie 1 000 000 ponad kilometrów w 123, takie wiecie, prawdziwe i sprawiedliwe. Progi. Można byłoby podnieść ten samochód za progi? Za te oryginalne chyba mocowania, to są do lewarka. Tak, on się wciąż normalnie podnosi za te progi. Aha, no to Wczoraj było testowane. to nie jest taki zgniły. Tutaj widzę lekka dziurka tam na wylot jest. Takie detale. No sprawiedliwie Wam pokazuję, bo później, gdy ten samochód będzie odpicowany, no to będzie można go też właśnie zobaczyć, jaki tutaj wyszedł efekt. No takie delikatne smaczki. Wiecie, jak ja to mówię, to nie są uszkodzenia, tylko takie blizny samochodu. Człowiek też, jak jest starszy, ma jakieś swoje blizny i zmarszczki. No a Mercedes, no to w ten sposób. Jeszcze zajrzyjmy tutaj z tyłu. Nie ma Proszę. co ukrywać, że nikt go nie głaskał przez te wszystkie lata. Tak, nie był wygłaskiwany, tam ktoś se ceramiczkę nałożył i najpierw wyglinkował. W ogóle jakie numery rejestracyjne eleganckie. To ci zbieg okoliczności, że akurat Tomkowi się takie trafiły. I to ogólnie są jego prawdziwe numery rejestracyjne, nie żadne fake pod film, tylko prawdziwe. Bagażniczek, proszę bardzo. Takie sprężyny tutaj są, tu nie ma amortyzatorku, to sprężyny. Wszystko tutaj jest takie dość surowe. I ogólnie bagażnik w takiej 123 jest w zasadzie olbrzymi. Trochę dostęp do bagażnika, tutaj ten próg jest po prostu bardzo wysoki, ale generalnie naprawdę bardzo spoko. Mam wrażenie, że nawet z boku by weszła tutaj jakieś koło zapasowe, ale nie, zapasóweczka jest tutaj. Jezu, chyba też oryginalna w ogóle ona jest. Kusiłbym się o to stwierdzenie. Tak? Spójrz na napisy i Michelin. Rzeczywiście. Ja pierniczę, ale old school. Ale generalnie nie wypada to koło dołem. O, tutaj widzę. Aha, to jest wkręcane, ok. Lekki nalocik jest, no. Ma prawo Tak jak być. wszyscy po 40 latach mamy jakiś nalot. Lekkie naloty. Tak. Patyny. Mentalne i estetyczne. Proszę, oryginalny tutaj trójkącik. Nawet tutaj jest też takie rdzeweczki się zrobiły. Nie, ale okej, dobra. Zamykamy. Samochody ogólnie robią się coraz większe i ogólnie wnętrza są coraz bardziej obszerne. Wiecie jaka tutaj jest pojemność bagażnika? 500 litrów. To nawet na dzisiejsze standardy to jest bardzo dużo przecież. Posłuchajmy. Jest sprawiedliwość. I jak tutaj się otwiera drzwi, to pierwszą rzecz, na jaką zwraca się uwagę, no to jest po prostu zapach. No i nie jest to taki zapach, powiedzmy, altanki, tak jak w moim 123, tylko bardziej takiego tosta z serem pleśniowym. Starego grzyba. Nie, tosta z serem pleśniowym, żeby tak kulturalnie to zabrzmiało. Tutaj też Wunderbaumik próbuje przełamać ten zapach. No to taki, powiedzmy, synonim lat 90. Ja bym powiedział taki tościk z serem pleśniowym, ale przełamany jednak winogronkiem. Po francusku niemiecki samochód nie pasuje, tutaj bratwurst jakiś by pasował bardziej, ale no. Pasowałby w ogóle jeszcze zapach kiepa w środku. Cała popielniczka z wysypującymi się. W ogóle zobaczcie, jakie tutaj
Popielniczki są olbrzymie. Boczek grzybowy, no tak jak wam pokazałem wcześniej. Tutaj też lekkie. Wszystko to jest miękkie tutaj. No tutaj na dole jest twarde, ale bardzo dobrze, no bo tutaj powiedzmy nie będę już z szacunku do tego samochodu robił, co tutaj się robiło po prostu z tym, ale o, nogą jak ludzie wychodzą, no to żeby nie było jakichś takich porwań nawet na tym. Tapicerka. Gdyby ten samochód wjechał tutaj z tymi tapicerkami do detailera, ten środek wyglądałby po prostu jak nowy. No powiem wam, ja te samochody też pamiętam z jak byłem mały i głównie jak się jeździło nimi po prostu na taksówce. No i ta tutaj z tyłu kanapa sprężynowa, to taka jest taki tapczan. To nie jest nawet taka, nie wiem, dosłownie sprężyny. to ma dosłownie sprężyny i to jest dosłowna nazwa, tapczan. I Szczecinę. I Szczecinę Tomek tutaj mówi, nie wiem czy słychać, ale i Szczecinę. Elektrycznych szyb oczywiście tutaj nie ma nawet opcji o takich sprawach tutaj dyskutować. Jest szyberdach, też jest manualnie otwierany. No ale jeśli chodzi o to, no to te popielniczki, podłokietniki, tutaj też chyba na jakieś wizytóweczki. To jest wyposażenie dodatkowe i są to tak zwane fotele ortopedyczne. Naciągając ten pasek, napinałeś Aha. część lędźwiową oparcia. Czyli to jest taka staromodna regulacja Tak, na lędźwi. Normalnie teraz elektrycznie się wciska ten, a tutaj się po prostu naciągało paskiem. Niesamowite, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. To można uznać za wypas. to można uznać za wypas. Jeśli chodzi o dywaniki, to mówiłeś, że tutaj mamy wrzucone takie ryflowane pierwsze lepsze, ale ogólnie może wysiądę, żeby pokazać wam. Maty gumowe. I to było zamiast dywaników takich typowych wykładzinowych. Doczepione to jest Nie, w ogóle to takie jest, czy to nie? jest zupełnie jako replacement. Okej. No, pokazaliśmy kolejne. To jest normalne wyposażenie taksi zamiast dywaników. Mhm. Proszę bardzo. Ale to ktoś musiał tutaj jakiś dywanik chyba mieć, bo na tak pewno, ładnie one wyglądają, nie? Nie jest w ogóle wydeptane pod pedałem gazu. No, dokładnie. Kierownica jest wyślizgana typowo. Ona ogólnie to powinna mieć taką fakturę cała jak Jeszcze tu po wewnętrznej stronie. Jeszcze bardziej to ma być uwydatnione. No ale tutaj no to wiadomo, no brzydko. Proszę. Liczniki 173 000 i jedyneczka z przodu, myślę, w pamięci. W zasadzie sam nie wiem, ten materiał to chyba wygląda tak samo jak w normalnej 123, ale tutaj ten schowek, no to już jest jakiś upgrade. Jakiś, znaczy akcesoryjny, jest oryginalny, ale wersja taksi po prostu miała trochę inny, bo w normalnych jest po prostu otwarty, tutaj jest zamknięty. Korby, też pamiętam, w swoim miałem całe takie już plastikowe, bo trzecia seria. Ja to chyba miałem podobne jak w 190, identyczne w ogóle nawet z numerem części. A tutaj to już jest pełen old school, tak samo jak liczniki, a to za chwilkę. No i Tamten dobra. boczek natomiast nie ma takiego schowka, ma tylko popielniczkę. A ma trzecią kieptacę popielniczkę i po środku jeszcze jest pewnie czwarta popielniczka. Wszyscy Tak, kiedyś jarali, Czwarta. bo to było modne. A z Tomkiem oboje rzuciliśmy palenie jakiś czas temu. Proszę bardzo. I on, czy coś był on ruszany w Nie, ogóle ten absolutnie. samochód? Absolutnie. Absolutnie nic nie robiłem oprócz uruchomienia tylnych hamulców i wymiany oleju. Po takim czasie 2 lata u mnie stał i cóż można powiedzieć, odpalił Jeździ, Jeździ. skręca, hamuje, tak jakby to i myślę, że opisać na OLX-ie w ogłoszeniu. Oczywiście dzisiaj na próbę autostradową nie będziemy nim lecieć, bo pomyśleliśmy, że to będzie troszkę zbyt szalony pomysł. Też tutaj jakby je odnowić, nawet chyba nie trzeba byłoby ich szczerze mówiąc odmalowywać, tylko po prostu oczyścić dokładnie, no to by świetnie wyszły. Wiesz, z racji przebiegu i tak jak powiedzieliśmy, auto ma 40 lat i swoje zmarszczki, to aż głupio by było, gdyby ten środek wyglądał zupełnie jak nowy. On ma wyglądać schludnie, czysto No, i nieporwany, i niepołamany, ale to, że ma zmarszczki i niedoskonałości, to taki on jest. no pewnie. Tak samo jak ta kierownica. No, absolutnie by tu nie pasowała kierownica, gdybyś ją założył od jakiegoś auta z przebiegiem 100 000. Tego w filmie nie widać, tego film wam nie przekażę, ale nam tutaj ciągle towarzyszy ten tościk z serkiem pleśniowym. Nawet chyba widzę skąd ten zapach może iść. Albo od foteli, albo druga sprawa, czekajcie, obrócę kamerę. Tak patrzę tutaj na te nawiewy i na te białe elemenciki, to ja przypadkiem nie wiem, czy to jakaś taka
pleśniaweczka nie jest, no odgrzebić klimę by się tutaj po prostu przydało. Nie no, robię sobie jaja, tutaj nie ma klimatyzacji. Tak samo widzę, że jest zupełnie inna deska rozdzielcza w centralnej części. Czekajcie, tego Wunderbauma, który zresztą też pasuje do taksówki, tutaj dam do góry. Deska rozdzielcza normalnie w 123 powinna być tutaj płaska i mieć dwa okrągłe nawiewy, tak jak po bokach. Tutaj mamy chyba nawiew od Mercedesa, albo 115 to jest, albo 126, tak mi się wydaje. Sądzę, że to jest normalnie dla wersji taksówkowej, natomiast jest zupełnie inny i konsola środkowa też jest inna niż w wersjach prywatnych. Tak, na taksometr po prostu, żeby tu się... A to jest aluminium? Nie, mówię A nie. o tych wlotach, o tych kratkach. Aha, To jest dobra. Albo odlew znalowy, albo odlew aluminiowy. Dobra. No i tutaj taksometr, to też oryginalny jakiś niemiecki widzę jest. Tak. Ostatni raz certyfikowany w 1990 roku, jak widać na naklejce. No, niesamowite. To jest fajnie, jak tutaj się jedzie tym samochodem. Nie wiem, to będzie słychać, jak teraz pojedziemy na przejażdżkę, że tutaj linka jest podłączona oczywiście od licznika do skrzyni biegów, ale też linka idzie jakaś do taksometra i co? Do licznika z powrotem, Tak, czy do skrzyni? Ciekawe jest, bo jak go kupiłem i jadąc, coś mi brzęczało w schowku. No. Schodząc pod spód, linka z licznika wychodzi do takiego jakby trójnika i potem krótką linką dalej do skrzyni biegów, a jedna linka wraca do taksometru. No i w sumie ma to swój sens. Klimatyzacji oczywiście tutaj nie ma. W ogóle widzę, że jest tutaj jedna strefa tylko temperatur do ustawiania. W standardzie w 123 też tak. osobowej powinny być dwie strefy. To była, ciężko to nazwać, to nie była klimatyzacja automatyczna, nawet manualna. Po prostu nawiew miał dwie strefy temperatur w tych Mercedesach. No i tutaj widzę radio Uniwersum. Poddig. Nie mam pojęcia, co to jest. Dopiero muszę to znaleźć. Możecie napisać w komentarzu, co to jest. 300D, no to tutaj 4 biegi albo 5 w opcji. W opcji od 82 roku. Tu jakieś też osobne. Nawiew na nogi. Co to jest? Jakiś nawiew na nogi? Nie, to są jakieś fejkowe w ogóle. Nie, przepraszam. To są na dodatkowe przełączniki. Wyjmujesz zaślepki i dokładasz dodatkowe A przełączniki. rzeczywiście, można tutaj jakieś sobie dodatkowe te włożyć. No i tutaj proszę bardzo, od spodu jest alarm. Także jak tutaj sobie siedział kierownik tego bombowca i na przykład z tyłu był duszony, no to mógł sobie kolanem wcisnąć ten przycisk. Tylko kiedyś ludzie 2 metrów nie mieli i dosięgali bardziej tutaj kolanem. Ale nie, gdy tak się zepnę, poczekaj, można to nacisnąć, działa? Tak, działa. Działa. A, to... Widzicie? Dobre, to jest taki... Nie, bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. Tutaj masz dwie dodatkowe lampki w opcji taksi. Ta część też świetnie się tutaj zachowała. Jedynie ten daszek, o tutaj, no to taki jest, taki kapciu. Ale tutaj buchnęło. O, tak wyglądam. Prezent. Ale wiecie, to wszystko ma wpływ na klimat tego samochodu. Pamiętajmy też, że niektóre osoby tak pachnące rzeczy jedzą. To jest takie jakby... Ciężko to powiedzieć, że to jest ssanie. Gaz ręczny. Tak, to jest na lince po prostu podłączone, żeby tam przepustnicę troszeczkę bardziej otworzyć. Ciśnienie oleju, temperatura płynu, paliwko. Licznik do 180 km na godzinę wyskalowany. No to już widać, że to już szybsza beczułka jest. Mój był do 160, także myślę, że jest ten licznik do domknięcia, ale nie dziś. Schowek tutaj jest taka imitacja skóry na tym. Jedyna opcja w moim W123, jaką rozkodowałem z winu, to było Sherry Wood. I właśnie tutaj było drewno, które niestety odchodziło już po latach. A tutaj Tomek, chciałeś też- dodać coś? Też zaczynało się od trzeciej serii w zasadzie. Druga seria zawsze miała, tak jak pierwsza, taki dekor. Aha, widzisz, to nie wiedziałem. Natomiast Taki ze mnie cwaniak, a nie wiedziałem. ciekawostką jest ten organizer. No faktycznie. Nie wiem, czy Ale tak- zupełnie inaczej, no. Zupełnie jest inny, bo go wyjmujesz, ale on ma tutaj jakby blokadę. Z tej strony musisz kamerę pokazać. Okej. Więc mogę przypuszczać, że jest to też jakaś wersja taksi. Deska jest tutaj miękka. Oczywiście szajby. Jest. No do dzisiaj przecież to się korzysta z tego oczywiście. normalnie. Tutaj mamy małe pęknięcie i uwierzcie mi,
Jak na ten rocznik, ten przebieg i w ogóle, że to jest taksówka, to jest ekstremalnie małe pęknięcie. 123 zdecydowanie bardziej potrafiły pękać. No i dobra, co? Przejdziemy pod maskę. Pod machą pięknie to wszystko wygląda, muszę przyznać. Te pajęczynki, no to tylko tutaj dodają uroku. No w takiej rozdzielczości jak aktualnie kręcę, no to będzie je nawet widać. Rdeleczki, patynki. Co to jest za silnik? 3-litrowy, tak jak oznaczenie, nie ma oszustwa. Tak jest, OM 617, 88 koni, 5 garów. 5 garów. Tak jak wam mówiłem na początku tego filmu, te samochody jeździły wolno, ale zawsze. Ten na przykład, myślę, że 1 000 000 kilometrów raczej nie zrobi, ale z drugiej strony taka 123 myślę, że będzie miała jednak gorsze troszeczkę 100-200 przykładowo. Z drugiej strony jestem ciekaw. 100-200. No 100-200. Też jestem ciekaw, ile sekund Ja by sądzę, że nie, w minutach tego nie osiągnie. Też jestem ciekaw, ile minut by wytrzymała jadąc 270 km na godzinę, a ile ten. No widzicie, to wiecie, no szybszy samochód, to inne samochody są, zupełnie inne samochody, inne przeznaczenie i tak dalej. Delikatne podpoconka są, ale nie ma wcale dramatu jakiegoś. Uszczelka pokrywy Tak, kolorów. ale nie ma dramatu. Nie. Wszystko tu ogólnie z zewnątrz, proszę, to wygląda w ogóle Dlatego sądzę, jak z jakiegoś muzeum, szczerze mówiąc. Tutaj nawet plakietki są całe te firmy, jakie to robiły. ZF. tak, To jest stare logo ZF. Dlatego sądzę, że to było w bardzo dobrych rękach pod kątem mechanicznym utrzymane. Już w tamtych latach był filtr cząstek stałych, DPF to jest. Podobnie jak w Jaguarach jest montowany w Ingenium silnika Oczywiście. DPF. Nie no, oczywiście. Śmieszki. A cząstki są takiej wielkości, że można je szufelką pozbierać za wydechę. Cząstki, jak tak się depnie tutaj do dechy, to coś czuję, że jakby twarz sobie podłożyć pod wydech, to by nam mogły zrobić elegancki peeling. To wszystko tak mechanicznie, te wszystkie wężyki, wiecie, jak to się odpali, to wszystko widać, jak te płyny nawet chodzą. Może Tomek odpali w ogóle ten samochód i posłuchamy, jak on brzmi, bo to jest interesujące. A, lubimy ten dźwięk. Petrolheadzi, niby piszecie, że petrolhead to tylko benzyna, a to na ropkę. Lubimy ten dźwięk. Proszę bardzo. No piękna sprawa, naprawdę zarąbiście brzmi ten silnik. To jakieś końcówki, wtryskiwacze będą wymieniane w ogóle, czy coś będziesz robił przy nim? Że sprawdzę ciśnienie wtrysków i jak rozpylają końcówki. Sprawdzę ciśnienie sprężania i zadecydujemy co wtedy. Jakaś podregulowanie pompy ewentualnie, czy zawory, Sądzę, czy że nie? Nie, bo ona nie za bardzo kopci, więc bardziej bym się to tak. skupił na wtryskach i pewnie na tym się skończy. Jakaś regulacja zaworów, może wymiana łańcucha rozrządu. Interwały były tutaj, nawet regulacji zaworów bodajże co 20-25 tysięcy kilometrów, to taki był interwał. Ale jak się generalnie tego nie robiło, to po prostu auto słabsze troszkę było, troszkę Tak, tutaj bo silnik tam- inaczej tam- zaczynał chodzić, ale jechał. Tam był 10-35, tam był dość mały luz na zaworze ssącym i jak on wpadał w gniazdo, to potrafił się podwiesić tak na dźwigience, że zostawał lekko otwarty. Wtedy te auta najczęściej zimą nie paliły. Ludzie myśleli, że to jest silnik do remontu, a Tak, po prostu wystarczyło. była kwestia luzów zaworowych. No i dobra, myślę, że możemy zamykać maskę i się trochę przejedziemy. Ale to jest piękna sprawa. No dobra. O, jeszcze pamiętasz. Tak, tylko ręczny to jak będę... Ty, ale ma trochę newtonometrów tak z dołu, aż tak mi łatwo nie zgasł. Dobra. Najpierw poopowiadam wam o wrażeniach z jazdy, takie pierwsze odczucia. Przede wszystkim tutaj się mega komfortowo siedzi i o dziwo bardzo fajnie działa sprzęgło w zasadzie. Aż jestem zdziwiony, że tutaj tak nawet tak Nie mamy żadnej dwumasy. Jest wszystko jest mega naturalne. Tak. Ordynarny docisk ze sprężynkami. Koniec. Tak jest. Tutaj zamkniemy szybę. Pomiar wyciszenia był lepszy.
Tutaj Tomek mi pokazał, taka jest mała też dziurka, ale już nie będziemy tam zaglądać, ani niczego wyrzucać. Proszę. Tutaj linka by musiała być wymieniona, żeby to znikło. Niektórzy myślą, że to w ogóle normalne jest w Mercedesach, a to jest po prostu taka mała usterka, można powiedzieć, ale to norma jest. No. Ona się w końcu urwie. Tak, prędzej czy później tak, ale trzeba poczekać. I to może też potrwać kilkanaście lat na przykład. Albo kilkaset tysięcy. Dokładnie. Powiem wam, tutaj mamy taką drogę dość nierówną, wertepy. Też zawieszenie jest dość komfortowe i tak dalej. Patrzę też na ten egzemplarz przez pryzmat swojego, gdzie tam były wymienione Lancia Forty bodajże, sprężyny, bo jedynie one były takie dobrze spasowane. Czekajcie, światła muszę włączyć. O! No i tak troszeczkę mój był sztywniejszy jednak, ale wiecie, tutaj ma być tak luźniutko. Z racji stanu blacharskiego jest wiotki. Jest. Ty, ale aż włączę raceboxa, no takie lekkie tutaj, wiecie, jak odpuszcza się gaz, to takie są mechaniczne szarpanka, jakby ktoś cię tak złapał za ten i szarpał. Ale ja muszę odpalić GPS, czy on faktycznie tutaj ma przekłamanie licznika, bo tak nawet on się zbiera. Generalnie jest to potwór w porównaniu do 200D, jak wcześniej miałem. Bardzo długi skok skrzyni biegu, lewarka. Tu z tyłu jakiś taki szum słyszę. Domknięte są drzwi, czy nie? Spójrz lustro. Chyba nie, domkniemy zaraz. Ale w każdym razie pojedziemy sobie w kierunku Kołbaskowa. Na Kołbaskowo same nie będziemy jechać. Ale tu się luźno leci. Luz kierowniczy trochę jest, jak to 123, ale można go na ślimaku podregulować. Czekaj, zamkniemy sobie drzwi. Patrzcie, jaki tu jest skok, tu jest wszystko takie. Tu musimy uważać na właściwie takie 3 rzeczy. Długi skok lewarka, długi skok amortyzacji tego fotela jest bardzo długi i długi skok jak chcemy skręcić. To są takie 3 rzeczy i tak ogólnie tak sobie pływamy w tym samochodzie. I o to wtedy chodziło. O to wtedy chodziło. Ale trzeba przyznać, jedzie się ekstremalnie komfortowo. Coś tam się sprężyna odzywa. Coś właśnie sprężynka, tak, ale tutaj będzie równo na szczęście. Tu jest taki ciekawy wjazd na autostradę bez pasa rozbiegowego prawie. No dobra, nic nie jedzie, wjedziemy sobie z trójeczki. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie to większy muł. Ale nie ma dramatu. Jeśli nawet chodzi... Tak, nawet jeśli chodzi o przekłamanie, no to co, takie 90 km na godzinę. To jest dźwięk tej linki, czy co to jest? To jest ta linka? A to faktycznie irytuje. 90 km na godzinę jest 85,6 według Raceboxa. Tutaj zrobimy sobie pomiar głośności. Dobra, minimalne. - 71,4. Teraz przyspieszymy sobie do 120. I to będzie dzisiaj, myślę, nasza prędkość maksymalna tego odcinka, tak dla bezpieczeństwa. To jest decha. A on by się tutaj bujnął jeszcze. Dobra. I na minimum. - 76,9 to jest odczyt minimalny, w ogóle to jest abstrakcja. W opisie filmu macie link do rankingu z moimi testami wyciszenia. Możecie sobie porównać, jak W123 po taksówce z ponad 1 000 000 kilometrów wypada na tle
najnowszej klasy S. Tomku, muszę przyznać, że gdyby nie luz na układzie kierowniczym, to tak normalnie się jedzie w miarę. Trochę głośniej, ale wygodnie, ekstremalnie. Nie wiem, czy teraz widzieliście, jak my podskoczyliśmy na tych fotelach, jak są łączenia mostów. To jest po prostu... Szczerze, to nawet jak tak gaz trzymam sobie dosłownie, ja wiem, na 1/3, to te 110-120 km na godzinę można sobie tak jechać. Tu jest też ekstremalny podjazd pod górkę, ale powyżej 100 tutaj jest do utrzymania, nawet bez redukcji. No trzeci bieg, no to tutaj jest oznaczenie, tak, do jakiej maksymalnej prędkości możemy takim Mercedesem jechać na danym biegu. No już gdy go kupiłem, No. pojechaliśmy 250-124 na pięciobiegowym, nie? Tak. I jadąc z powrotem na 2 auta, testowaliśmy co który może. To naprawdę ten na 4 biegach uciekał 124. Ja pierniczę. Byłem kiedyś na próbie autosterowej 124, 250D na próbie autostradowej, ale to tak, no faktycznie nie był demonem prędkości ten samochód. Zmierzymy sobie zaraz do setki ten bus. Ale jeśli chodzi o takie, powiedzmy, no nie wiem, wgniatanie w fotel, no to przy 200D no to jest naprawdę rakieta. No 200D miał 27,6 sekundy do pierwszej setki. Ten ma podobno 17 coś. Jeszcze tutaj widzę mleko takie jest na szybie, tak mi się wydaje, ale to... To jest jego pierwsza szyba. A to jest właśnie jego pierwsza szyba. Tutaj Tomek mi też wcześniej opowiadał, jest naklejka taka. To była taksówka w ogóle w Berlinie. Tak. I co ta naklejka tutaj oznacza? Z racji O, proszę. tego, że w Berlinie opalano domy, ogrzewano węglem i był duży smog w latach 80., auta dostawały tak, generalnie mogły jeździć co drugi dzień. Mhm. A gdy miałeś taką plakietkę, wtedy mogłeś jeździć codziennie. Z racji, że to auto zarabiało na chleb, Mhm. ono mogło jeździć codziennie i ta naklejka uprawniała go do tego. To o tym mi opowiedział. O tym opowiedział mi taki stary Berlińczyk, teraz nie wiem, 80-letni człowiek. Mhm. Zorientowany. Tak, wiedział o co chodzi. Nie? Jak ładnie chodzi ten silnik, te 5 garów. No tak trochę tutaj słychać, ładniej chodzi 5 garów niż 4. Ja ogólnie jak swoją szukałem 123, no to chciałem 5-cylindrowego diesla. Mi się strasznie dźwięk w ogóle starych diesli mercedesowskich podoba, ale jednak 5 cylindrów to... Ale zauważ, że Zarąbiście. każde 5 cylindrów chodzi ładniej, chodzi Tak. szorstko, ale Tak. chodzi ładniej niż 4-cylindrówka lub 6-cylindrówka. No jest to bardziej taki urozmaicony w ogóle dźwięk silnika, fajne urozmaicenie dla samochodu. Czy mamy do czynienia, nie wiem, nie tylko z Mercedesem, ale i Volvo. No, Normalne, rodzinne samochody, a jak ładnie te silniki brzmiały po prostu. Nie trzeba od razu jak dzisiaj kupować RS3, żeby mieć dźwięk 5 cylindrów. Dobra, i tu sobie zrobimy, staniemy sobie i możemy startować. No. O, tu lekkie getrybe takie. tak ma być. Kurde, trochę nieładnie tutaj ciężarówce wyjechaliśmy, no ale trudno, to ważne pomiary są. Patrzcie, nawet nie jest tak źle. Ile? 20 sekund, 20,99, 21 sekund i plus 0,7% pod górkę. Ja tutaj ściągnę z Raceboxa wykres z korektą, bo to będzie mniej niż 20 sekund. Zarąbiście chyba, nie? W ogóle też zwróćmy uwagę, ja zawsze jak wsiadam do takiego samochodu, szczególnie jeśli to jest właśnie taksówka z takim przebiegiem, to pomyślcie, ile ten samochód rzeczy się nasłuchał, ile on rzeczy mógłby nam poopowiadać. On by nas więcej nauczył niż my jego. Chyba jakby to była jakaś persona, taki stary Niemiec. Kurczę, pieczony. Naprawdę piękna sprawa. Kusi też tutaj, żeby sobie depnąć tak do oporu tym samochodem, ale nie. W dzisiejszym filmie tak 120 sobie będziemy jeździć. Tak szczerze to nawet słychać tutaj takie przedmuchy delikatne. O, tam jest dziurka taka.
Teraz to nawet chyba trochę podwiało, no ale ma to też swój urok. No i co? Myślę, że w dzisiejszym filmie by to było na tyle. Myślę, że taka przejażdżka jest wystarczająca. Może kiedyś będzie okazja nakręcić ten samochód, że kiedyś. Może i nawet w tym sezonie, skoro prace mają już za chwilkę ruszyć. Najbardziej jestem ciekaw tutaj wyciszenia, jakie wyjdzie po renowacji tego samochodu, bo na pewno tutaj będzie ciszej, będzie mniej szumów, bo to Sam jestem ciekaw. musi tak być. Też ciekawe, że jest tutaj na przykład szyberdach i w ogóle tutaj szumów na przykład nie słychać w ogóle z szyberdachu, jest Bo cisza. jeszcze nie próbowałem otworzyć. Ale dobrze, że na przykład się trzyma. Śledźcie media społecznościowe Tomka, Old Merc Garage, macie w opisie filmu. Zapraszam też do obejrzenia odcinka z odświeżeniem Poloneza, no bo to można, Poloneza to można nazwać, że to było takie odświeżenie, nie pełna renowacja. Tutaj będzie pełna renowacja raczej, nie? Jeszcze też nie. Tu będzie remont, taki remont, ale nie nazywajmy tego górnolotnie renowacją, bo te auto nie zasługuje z racji ekonomii. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się niesamowicie podobał. Było coś niesamowitego. Racebox i W123 taksówka. Sam nie wierzę, co ja kręcę. Pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie.